Cześć! Ten film miałem wrzucić jakiś miesiąc temu, kiedy na liczniku stuknęło 100 000 subów, ale nie było ku temu warunków, aby go w ogóle nagrać, gdyż byliśmy w takim miejscu, że nie dało się nawet przystanąć na chwilę, żeby cokolwiek zrobić i w ogóle skupić się na własnych myślach. Oczywiście o tym dowiecie się już niebawem. Nie było też zbyt szybkiego łącza internetowego, żeby dało się cokolwiek dłuższego w ogóle załadować w sieć. Dlatego będziecie to mogli oglądać dopiero teraz. Na wstępie chciałbym podziękować za mega wsparcie i zaangażowanie widzów kanału Tanie Podróżowanie. Jest już nas ponad 100 000. Nie spodziewałem się, że stanie się to w tak krótkim czasie, no bo w zasadzie filmy na tym kanale pojawiają się regularnie niespełna od 2 lat. 2 lata temu nawet nie przyszło mi do głowy, że ten kanał osiągnie tak dużą publiczność i co ważne świadomą publiczność, która wie czego chce i wie co oglądać. W zalewie tej całej szmiry internetowej, która dzisiaj no niestety króluje na YouTubie, w telewizji i na innych portalach społecznościowych, jest bardzo mało wartościowych treści, które cokolwiek wnoszą. Mam nadzieję, że w tych filmach udało mi się przekazać Wam dużo pozytywnej treści, zamiast bezwiednego krążenia po ulicy, nagrywania swojej brody i opowiadania o tym, jak smakował poranny kebab. Ten sukces tym bardziej cieszy, że wszystkie filmy, które możecie oglądać, powstają własnymi środkami, bez wsparcia jakiejkolwiek agencji, środków rządowych, dotacji unijnych itd., z których korzysta wielu polskich twórców, często z bardzo marnym efektem. Wszystko, co mogliście do tej pory obejrzeć na tym kanale, powstało za własne pieniądze. Oczywiście też za wszelkie Wasze wsparcie dziękuję, ale tak naprawdę nie ma go tak dużo, bo jak zliczymy te Wasze wpłaty, to jest tego tak naprawdę do 1000 zł miesięcznie. Więc no, nie mogę się porównać z topowymi twórcami, którzy często mają z samych dotacji ponad 30 000 zł miesięcznie, pomimo że dodadzą jeden film w miesiącu albo nawet i nie. Tacy ludzie mogą sobie pozwolić na to, żeby nie pracować na etacie, jeździć non-stop po świecie, opłacić montażystę i tak dalej. Mnie póki co na to nie stać, dlatego możecie oglądać wyłącznie jeden film w tygodniu, ale są to filmy, w które trzeba wkładać naprawdę masę pracy. Jak widzicie, nie wrzucam materiału typu rano wychodzę na ulicę, ponagrywam głupoty, a wieczorem już to ładuję na YouTube'a. Wiele z tych filmów, które oglądacie, powstawały nawet przez kilka tygodni. Taki jeden materiał kilkudziesięciominutowy niekiedy powstawał kilka tygodni. Wolę stawiać na jakość, nie na ilość i mam nadzieję, że widzowie tego kanału doceniają właśnie to podejście zamiast ładowania 5 czy nawet 7 filmów w tygodniu, z których większość jest zupełnie o niczym. Takie pierdolamento lifestyle'owe. W minionym roku mogliście obejrzeć przede wszystkim serię filmów ze wschodniej granicy Polski. Wiele z tych miejsc po raz pierwszy zostało pokazanych w internecie. Ten projekt trwał kilka miesięcy, żeby to wszystko nagrać, zmontować. Masę pracy, jak na filmy bez jakiegokolwiek wsparcia rządowego, bo pamiętajcie, że wiele z tych filmów promujących jakiś tam region jest sponsorowanych przez Polską Organizację Turystyczną, czy tam inne organizacje turystyczne i później te wyświetlenia są sztucznie pompowane, żeby to jakoś wyglądało. No bo jak się już wyda kupę kasy na realizację, no to pasuje, żeby licznik też się zgadzał. W tym przypadku na tym kanale to wszystko było zrobione, powtarzam jeszcze raz, własnymi środkami oraz bez jakiejkolwiek dodatkowej promocji. Te wyświetlenia są wyłącznie dzięki Wam i mam nadzieję, że udało mi się przybliżyć zakątki wschodniej Polski, które rzadko są odwiedzane przez turystów, a nawet dostałem wiele wiadomości, gdzie osoby po obejrzeniu tych materiałów wprost napisały, że nigdy nie brały pod uwagę wyjazdu w te rejony Polski, ale kiedy zobaczyły te filmy, mówią, jedziemy tam w te wakacje, bo jest naprawdę super.
Dodatkowo mogliście obejrzeć też serię z Białorusi, gdzie wiele miejsc również zostało pokazanych po raz pierwszy. Starałem się tutaj skupić na miejscach związanych z polską historią, z polskim dziedzictwem, ale nie tylko. Jak ktoś jeszcze nie oglądał, to polecam obejrzeć. No i oczywiście było też trochę świata. Można zobaczyć kawałek Indii, stan Floryda w USA, kawałek Malezji, czy rejs po Karaibach, plus kilka karaibskich wysepek, które udało się z tej okazji odwiedzić. Po kolejnym roku spędzonym na YouTubie mogę już wyciągnąć kolejne wnioski. No i przede wszystkim, co mi się tutaj rzuca w oczy, YouTuber nie może mieć własnego zdania przede wszystkim na tematy światopoglądowe, a nie daj Boże polityczne. Niestety wielu Polaków nie szanuje cudzych poglądów, nie szanuje cudzego spojrzenia na świat i uważa, że jeżeli ktoś ośmiela się myśleć inaczej niż oni, tak automatycznie trzeba taką osobę obrazić, zwyzywać, no i najlepiej jeszcze zgłosić gdzieś kanał na milicję, do prokuratury i do YouTube'a, że propaguje on niewłaściwe treści i niewłaściwy tok myślenia. No bo na przykład jak Polak może jechać na Białoruś? Przecież to jest kraj diabła i szatana. Jest to niedopuszczalne. Na pewno musiałem wziąć ruble od Putina. Tylko niestety jakoś ten przelew nie dochodzi. Chyba będę musiał w tym roku osobiście pofatygować się do Moskwy z pytaniem, gdzie te ruble, bo wyliczono mi to już miliony rubli, które miałem otrzymać, a niestety do tej pory nie otrzymałem. Wiele osób zarzucało mi też jakiś rasizm, mizoginizm i tak dalej, że źle wypowiadam się na przykład o branży LGBT albo niektórych politykach, kobietach i tak dalej. Ja tylko stwierdzam fakty, które widzę na ulicy, nigdy nikogo nie obrażałem, zawsze wyrażam się w kulturalny sposób. To, że komuś się nie podoba to, o czym ja mówię, to już nie jest mój problem. I taka osoba, która sama mnie oskarża, powiedzmy, o rasizm albo o to, że jestem niekulturalny, nie ma najmniejszego problemu z tym, żeby mnie zwyzywać od najgorszych. I to już wedle jej mniemania jest jak najbardziej w porządku i nie widzi w tym nic złego. Że no taka hipokryzja. Albo myślisz tak jak ja, albo jesteś najgorszym wrogiem i można cię zrównać z błotem. Poczytajcie sobie ogólnie komentarze, może nie na YouTubie, bo YouTube ma mocny filtr antyspamowy i tutaj teraz wielu rzeczy w ogóle nie można napisać, bo komentarz jest z automatu blokowany, nawet przepada tak, że ja go nie widzę na backstage'u. Ale poczytajcie sobie chociażby pod zdjęciami czy rolkami, które wrzucam na Facebooku. Tam ten filtr jest dużo bardziej liberalny i przypuszcza te wszystkie przeklony, jakiego języka używają Polacy. No i na Facebooku też możemy sobie zobaczyć, jak ktoś wygląda, bo często ma swoje zdjęcia i zastraszającym faktem jest to, że często są to osoby starsze, emeryci, a normalnie rzucają takimi bluzgami, epitetami. No ja nie wiem, że nie wstydzą się, że przeczytają to ich dzieci, wnukowie czy proboszcz z lokalnej parafii. I takie osoby śmiał mi mówić, że ja zachowuję się niewłaściwie, bo na przykład pojechałem na Białoruś albo, nie wiem, pokazuję syf w Indiach. Standardowo wiele osób też zarzucało mi, że na przykład narzekam albo pokazuję syf i narzekam, że jest syf. Słuchajcie, ja nigdy nie narzekam. Jeżeli mówię, że śmierdzi, to znaczy, że śmierdzi. To nie jest, że narzekam. Mi to naprawdę nie przeszkadza. Bo gdyby mi przeszkadzało, że śmierdzi, że biegają szczury, karaluchy, to bym w danym miejscu nie przybywał. Tyle w temacie. Tylko z dziennikarskiego obowiązku czuję się zobowiązany przekazać Wam faktyczny stan rzeczy w danym miejscu. Stąd nie będę zakłamywał rzeczywistości i mówił, że gdzieś pachnie, jeżeli śmierdzi. Jeżeli gdzieś ludzie są bardzo męczący, jedzenie jest ohydne, to też o tym powiem. I nie jest to narzekanie, a stwierdzenie czystego faktu. Niestety jest wiele kanałów na YouTubie, w których nie uświadczymy żadnych negatywów. Ktoś gdzieś pojedzie, wszystko jest super. Wielokrotnie sam się na tym naciąłem. Po obejrzeniu takich materiałów okazywało się, że na miejscu jednak rzeczywistość była zupełnie inna. Ja zawsze staram się pokazywać dwie strony medalu. Chociaż z drugiej strony, jeżeli o jakimś miejscu mówię pozytywnie, to zaraz znajdą się tacy, którzy zarzucają mi, że wziąłem za to pieniądze. A najśmieszniejsze,
są komentarze chyba pod filmami z Białorusi, gdzie w jednym filmie osoby, które to oglądają, często mają zupełnie dwa różne punkty widzenia. Jedni twierdzą, że wziąłem za ten film na przykład pieniądze od Putina czy Łukaszenki, zaś drudzy twierdzą, że wziąłem za ten sam dokładnie film pieniądze od Tuska po to, żeby oczernić Białoruś. No to ja już tutaj czegoś nie rozumiem. Oczywiście śledzę też treści podróżnicze innych twórców, no i niestety zauważyłem, że na YouTubie w większości sprzedaje się, że tak powiem, gówno. Filmy bardziej lifestyle'owe niż podróżnicze. Ja jestem człowiekiem konkretnym, jestem człowiekiem faktu, nie lubię oglądać telenoweli typu Klan, Moda na sukces i tak dalej. I nie interesuje mnie czyjś dzień od rana do wieczora, co on zjadł, ile razy był w toalecie, ile razy się popłakał w międzyczasie, bo coś tam mu się stało, nie wiem, ugryzł go komar czy pszczoła. Ja oglądając jakiś film, poświęcając na to godzinę czasu, oczekuję suchych faktów o tym, jak żyje się w danym kraju, jakieś porady podróżnicze i tak dalej. I takie filmy tworzę, gdyż sam chciałbym takowe oglądać. No a niestety sprzedaje się głównie lifestyle, nigdy nie mam zamiaru iść w tą stronę, też zadajecie wiele jakichś tam pytań o życie osobiste. Odpowiadam zawsze i powtórzę to teraz, że jest to kanał podróżniczy, a nie kanał lifestyle'owy o moim życiu osobistym, stąd nie mam zamiaru tego typu treści przekazywać, ani o nich opowiadać. Też ostatnio modny trend, który zauważyłem, podróże erotyczne. Jeżdżą sobie faceci po świecie, Polacy, nie tylko Polacy, podrywają tam kobiety, nagrywają to. Filmy są totalnie o niczym, często nawet taki podryw się nie udaje, ale mają setki tysięcy wyświetleń. No i to pokazuje rzeczywistość, co Polacy chcą oglądać. Erotomani, stulejarze, wiecie, że jesteśmy w czołówce jako Polska pod względem wydatków na portale typu Pornhub czy OnlyFans? Naprawdę, sprawdźcie, jeżeli nie wierzycie, zobaczcie, ile milionów w zeszłym roku wydali Polacy na tego typu treści. Też wiele tych kanałów jest tworzone przez ludzi i kierowane do ludzi siłą rzeczy o dość niskim IQ. Takie osoby nie są w stanie nawet opisać dokładnie tego, co ich otacza. Stąd wygląda to, idę sobie po ulicy, tu jest drzewo, tu jest ptak, o, może sobie kupię kebaba. I tak godzinka zleci. Nie wiem, kto to ogląda, ale jak widać oglądają, bo są często setki tysięcy wyświetleń tego typu treści. Pomimo że komentarze mogą być negatywne, tak ludzie i tak to oglądają. Jak taki Moda na sukces. Niby o niczym, ale zabijać czasu. Zresztą zobaczcie, co opuszcza teraz telewizja. Też nie ma tam żadnych wartościowych programów. Czyli chyba większość społeczeństwa oczekuje takiej medialnej papki, nie zmuszającej w ogóle do myślenia. Stąd też tak popularne są krótkie treści teraz typu short, gdzie ludzie nie potrafią się skupić dziś, żeby obejrzeć 15-minutowy film, ja nie mówię godzinny, i przewijają tak bezwiednie te shorty na TikToku, YouTubie czy Facebooku. Filmiki, jakieś głupie tańce, tu nawet jak nagrywam to teraz dla Was, to co chwilę ktoś nagrywa jakieś tam wygibasy. I to jest 95% treści w dzisiejszym internecie. I jeszcze z tego połowę już jest tworzone przez AI, ale to jest temat na osobną pogawędkę. Na YouTubie też jest mnóstwo kanałów podróżniczo-kulinarnych, też czasem piszecie komentarze, żebym więcej mówił o jedzeniu. Oczywiście zawsze staram się pokazywać, co w danym kraju można zjeść, ile to wszystko kosztuje, ale wybaczcie, nigdy nie będę żarł na wizji. Nienawidzę czegoś takiego oglądać, poza tym uważam, że rozmawianie o smaku jest bez sensu, bo to, co smakuje mi, może zupełnie nie smakować Tobie i odwrotnie. Stąd oczywiście pokazuję jedzenie zawsze, bo jest to, wiadomo, ważny składnik danego miejsca, które się odwiedza, ale jak dla mnie rozwodzenie się na ten temat mija się zupełnie z celem. Ale co kto lubi. Jeżeli zaś chodzi o plany na bieżący rok 2026, tak będziecie mogli zobaczyć przede wszystkim bardzo obszerną serię filmów z Malezji. Nie tylko te turystyczne punkty, ale dużo ciekawostek, które pewnie też pierwszy raz pojawią się na YouTubie. Oczywiście będzie już wreszcie zapowiadana długo Australia. Na raz będziecie mogli obejrzeć wszystkie Stany, pewnie to potrwa chyba kilka miesięcy. To będzie już bardziej temat na późną jesień, zimę. W międzyczasie jeszcze obejrzycie Tunezję, Białoruś, trochę Ukrainy, no i kto wie co jeszcze. W tym roku też będziecie mogli nabyć drogą kupna
książkę Polska na weekend wydawnictwa Pascal, w której będą opisane m.in. trasy wzdłuż wschodniej granicy Polski. Liczba fanów na kanale osiągnęła ponad 100 000. Tak pomyślałem, że można by było z tej okazji jakoś to uczcić. Jeżeli bylibyście zainteresowani zjazdem, spotkaniem fanów kanału, napiszcie o tym w komentarzach, a postaram się coś takiego zorganizować. Jeżeli chodzi o miejsce, tak myślałem, aby zrobić to na Roztoczu, czyli w moich rodzinnych stronach. Przy okazji mógłbym Wam opowiedzieć kilka ciekawych historii oraz pokazać kilka ciekawych miejsc w plenerze. Jeżeli chodzi o termin, myślę, że najodpowiedniejszy byłby tutaj sierpień. Każdemu byłoby łatwo zorganizować jakiś urlop. To jeżeli chodzi o Polskę, od jakiegoś czasu też już wspominałem o tym, że planuję zorganizować wyprawy po świecie, w których też będziecie mogli ze mną uczestniczyć. Do tej pory się to nie udało, nie dlatego, że nie chciałem, tylko z braku czasu, z natłoku różnych innych obowiązków. Najpóźniej w lutym 2027 będziecie mogli wybrać się ze mną na wyprawę po Malezji. Postaram się zorganizować coś jeszcze więcej, ale Malezja to już jest termin zaklepany, więc możecie sobie rezerwować wolne w lutym 2027, jeżeli chcecie zobaczyć takie piękne miejsca, jak chociażby ten pałac za mną. Jeżeli chodzi o gadającą głowę w filmach, tak w zasadzie oglądacie zwykle tylko mnie, ale czasem w tych filmach przewija się w różnych postaciach Paulina, która pomimo, że nie wypowiada się zbyt często, tak odpowiada za zupełnie inną stronę tego kanału. Moderuje portale społecznościowe, Facebook, Instagram i tak dalej. Odpisuje czasem też na Wasze komentarze i robi mnóstwo innej pracy, której od frontu w filmach nie widać. Ja również bardzo dziękuję za to, że jesteście, oglądacie i wspieracie kanał Tanie Podróżowania. Kanał jest konkretny, oryginalny i jedyny w swoim rodzaju, bo taki jest Damian. Damian mówi to, co myśli, to, co czuje, pokazuje tak, jak jest, co się wielu osobom nie podoba, a takich kanałów jest bardzo mało. I ten sukces, który właśnie osiągnęliśmy, że jest ponad 100 000 subskrypcji, jest to bardzo duży sukces, bo pomimo różnych blokad, banów, za filmy z Ukrainy, za filmy z Białorusi i różnych innych kłód pod nogi, udało się to w tak krótkim czasie. To jest naprawdę mega sukces i za to bardzo dziękujemy. Fajnie, że podróżujecie razem z nami, a teraz pozdrawiamy Was serdecznie z naszej kochanej Malezji i zapraszamy do oglądania, subskrybowania, komentowania. Ogólnie to ja bardzo chętnie bym powiedział dużo więcej, co myślę na pewne tematy, ale już dawno byście wtedy nie mogli oglądać tego kanału, więc niestety muszę się często też gryźć w język. Być może kiedyś, jak znajdę czas, to założę osobny kanał na innej platformie, na której będę mógł się swobodnie wypowiedzieć na pewne tematy. Jak pewnie też wielu z Was zauważyło, większość youtuberów nie porusza drażliwych tematów, stara się unikać kontrowersyjnych tematów, pokazuje to, co widzi wyłącznie w samych superlatywach, bezpłciowo, z poprawnością polityczną do granic możliwości. Ja taki nie jestem, na tyle ile mogę ze względu na cenzurę amerykańskiego brata, który prowadzi ten portal, poruszam takie tematy, przez co mam nadzieję, że te filmy są nieco inne. To też nie jest tak, że na tych kontrowersjach, nie wiem, buduję cokolwiek i jakieś korzyści z tego odnoszę. Wręcz przeciwnie, bo dzięki temu wiele osób czuje się urażonych, co zresztą też dosadnie piszą w komentarzach pod filmami. Nikogo nie mam zamiaru urażać, mam swoje poglądy na pewne tematy i nie boję się ich wyrażać, a Ty nie musisz ich w ogóle podzielać, możesz mieć zupełnie inne zdanie, ale jeżeli jesteś człowiekiem kulturalnym, powinieneś je uszanować. Ewentualnie zapraszam do merytorycznej, kulturalnej dyskusji na każdy temat. Nie boję się trudnych tematów i chętnie porozmawiam z każdym, o ile będzie umiał prowadzić kulturalną rozmowę na poziomie. Niestety wiele osób takowej nie potrafi i
umie używać wyłącznie niecenzuralnych epitetów. Dziękuję Wam, że jesteście ze mną na tym kanale, tym, którzy oglądają go od początku, jak i tym, którzy dopiero do niego dołączyli. No i mam nadzieję, że będziemy się spotykać nie tylko w filmach, ale również na żywo, chociażby na takim zjeździe fanów kanału, czy gdzieś na jakiejś wyprawie. Ewentualnie nawet może spotkamy się gdzieś w świecie. Na koniec zapraszam oczywiście do oglądania kolejnych filmów, które będą się pojawiały w każdy piątek na tym kanale. Do zobaczenia, cześć!